Witajcie kochani, witam Was serdecznie moi drodzy. Kolejny vlog zaczynam, bo dzieje się jak to zwykle w domu się dzieje, non-stop się coś dzieje. Dzisiaj słuchajcie, jest sobota, ja wróciłam z Flohmarktu, czyli z pchlego targu w Niemczech i tak się zastanawiam, co Wam tu pokazać, bo dzisiaj było szaleństwo na tym Flohmarkcie. Także ci, co oglądają mnie na innym kanale, typowo o Flohmarktach w Niemczech, to czasem na tym kanale będą mogli zobaczyć coś wcześniej, dlatego że po prostu tego wymaga, jakby to nazwać, tego wymaga ten po prostu, mam taki, muszę tak zrobić, bo mamy do świąt niedaleko, a mam dzisiaj takie zakupy, które, ktoś tu idzie. Majeczka idzie, oczywiście za panią, nie? Oczywiście za pańcią idzie Majeczka. Moi drodzy, kupiłam takie rzeczy, które muszę użyć dzisiaj, z których muszę zrobić dekorację. Dekoracja będzie służyć do tego, żeby w filmach było ładniej. W związku z tym czasami na tym kanale, na którym teraz jesteście, będziecie coś widzieć wcześniej z Flohmarktów, bo muszę tego wcześniej użyć. Także tak, moi drodzy, przede wszystkim kupiłam sobie takie, znacie taką nazwę habazie? takie właśnie te gałązki. Takie gałązki kupiłam. Kosztowały 3 euro, więc niewiele. I te gałązki, moi drodzy, z tych gałązek zrobimy sobie... Czego ty jęczysz? Ja wiem, ona jest troszeczkę głodna, ale ona nam troszeczkę przytyła. I teraz stoi cały czas koło miski, bo musi troszkę schudnąć, Majeczko. Widać Cię? Musisz troszkę, Majeczko, schudnąć, dlatego że Maja będzie miała mały zabieg i będzie usypiana. I nie możesz mieć tyle kilo. Nie możesz mieć tyle kilo, musisz troszkę schudnąć, myszku. Troszeczkę, 2 kilo powinna schudnąć. Także, moi drodzy, co ja chciałam powiedzieć? Wazon miałam wziąć. Idźcie połóż. Musisz wytrzymać. Jeszcze 2 godziny i dostaniesz jeść. Połóżcie tam na miejsce. Także tak, kochani, dałam sobie troszeczkę wyżej kamerę. Może będzie lepiej wyglądać. Wazon mam taki trochę inny wazon niż zeszłym razem. Będziemy musieli sobie trochę te gałązki przyciąć, bo one są bardzo długie. Powiem szczerze, że nie wiem, co to za gałązki, z jakiego drzewa, ale nie szkodzi. Nie muszę wiedzieć. Mam też, moi drodzy, kupione na Flohmarkcie, czyli na pchlim targu w Niemczech, takie jaja od marki Huchenreuta. Pokażę Wam z bliska. Takie jajo zawsze jest jedno wydawane na rok. To jest akurat 1999. Ja sobie będę właśnie na tych gałązkach je wieszać. Mam tych jajek troszkę. One są takie z porcelany. Widzicie? O, takie właśnie ładne. Tu mają na dole sygnaturę. Dobrze pokazuję? Tak. Tu mają sygnaturę, także będziemy sobie je wieszać. Mam ich, moi drodzy, 2, 4, 7 sztuk, ale mam jeszcze inne jajka, które też będę wieszać. To takie z gipiurą, pokażę Wam je. A nie pokażę, bo mam je w dużym pokoju, to za chwilę. W każdym razie najpierw sobie przytniemy, ale muszę sobie przynieść sekator. Tak, moi drodzy, jest już sekator. Kapusta stoi, bo będę robić bigos. Tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, że będę robić bigos na wyjazd do Polski. Na święta po prostu. Zobaczmy sobie, jakie one są długie. One są takie dość mocno rozkraczone. Rozkraczone powiedziałam. Rozkrzaczone chciałam powiedzieć. Matko Boska. Te boczki sobie tu obetniemy. One nie są potrzebne. A w wodzie zacznie nam to gnić. Także zobaczmy sobie, czy to pasuje. Pasuje. Taka wielkość, wysokość myślę jest ok.
ja się ciebie pytałem już, czy nie? Co? Czy jak byłaś młoda, to miałaś jakiegoś zwierzaka? To mnie? Nie pytałeś się mnie, ale nie wiem, czy się, wiesz, że ci się nagrywa. No ale mogę ci odpowiedzieć. Mój mąż od czasu do czasu ma takie, wyskakuje z różnymi dziwnymi pytaniami. I właśnie to jest jedno z nich. Tak, mieliśmy psy w domu. Ale Mieliśmy chomika, koty. świnkę morską. Nie, ja też nie, ani moja mama nie przepadała za takimi małymi zwierzakami, ani ja bym też nie chciała mieć. Co to za przytulanie z chomikiem? Chociaż pewnie tutaj ktoś się odezwie, że chomiki są fajne, no dobra. Ale kto co lubi, nie? Jeszcze jakieś pytanie? No co ty robisz? Będę wieszać te jajka, co dzisiaj kupiłam. Ale to jest wiśnia albo czereśnia? Właśnie się zastanawiałam, co to jest. Nie Wiśnia mam albo pojęcia. czereśnia, no. Co, rozwinął się jeszcze troszkę? Troszeczkę tak. Mieliśmy, wiesz co mieliśmy? Mieliśmy takiego kota Maćka kiedyś. To już chyba o nim mówiłam. On był taki trochę jak Maja, że... Czekajcie, pokażę, postawię was bliżej, żeby mnie też było widać. I Wojtka. Mieliśmy takiego kota Maćka. On był taki jak Maja. Mają też się w zasadzie wszystko da zrobić, bo ona jest taka bardzo grzeczna, spokojna. Jak się ją położy na plecach, to można ją po brzuszku głaskać, ona się nie wyrywa, ona po prostu jakby chciała, nie? Jest taka, wiesz, bardzo, zresztą sam wiesz, po prostu bardzo spokojnym psem. Ona nigdy nie ma jakiejś, w ogóle nawet chyba nigdy nie warczała, nie? Na nas nie. A na kogo? Na obcego może. Na kota. No, Na ale ptaka. ogólnie jest bardzo grzecznym, bardzo takim spokojnym psem, z którym w zasadzie jakby się chciało, można by wszystko zrobić, czego oczywiście nie nadużywamy. I mieliśmy takiego kota kiedyś, który się nazywał Maciek. Miałyśmy tam, nie wiem, 5-10 lat z moją siostrą i można go było wręcz w wózku wozić i go przykrywać kołderką. Taki był kot. A potem znaczy w międzyczasie mieliśmy też psy. Mieliśmy Kolosa, Kazana i chyba tylko te dwa. Chyba tylko te dwa, bo jak najpierw mieliśmy Kazana, to był taki mieszaniec trochę wilczura, to on chyba długo żył, to już tak sobie pamiętam, nie? A potem mieliśmy Kolosa, który niestety gdzieś uciekł i nie wrócił. Ale wy też mieliście psy w domu, nie? No. Ale myśliwskie wszystko. Myśliwskie, ale co chciałam powiedzieć, no my jesteśmy z rodzin zwierzęciolubnych, także u nas zawsze było dużo zwierzątek. No dobra, idziemy dalej. To idź. Mam dzisiaj bardzo dużo roboty, Ja też. najpierw robię ozdobę, tak jak wam pokazywałam, a potem będę robić bigos. Także sobota w kuchni jakby, nie? Ale chyba to skrócę. Nie wiem, czy to jest w ogóle oryginalna ta. Ja sobie chyba wszystkie wyciągnę najpierw na ściereczkę, żeby mi nie spadły. Bo to jest porcelana, więc się może zbić. Zaraz sobie zobaczymy te wszystkie jajeczka. Tak oglądałam je oczywiście przy pani. I pani mówiła, że jest wszystko ok, ale to już jest inne. Wstążeczka. Ale wiecie, one wychodzą raz na jakiś czas, więc mogą mieć być może inne wstążeczki co roku. Trudno powiedzieć. Ja mam je pierwszy raz, więc jeszcze takiego doświadczenia z nimi nie mam. To jest 4. A to jest ich więcej. 4, 8 chyba. Zobaczymy. No to już taki fajny komplet, że tak powiem, który można powiesić na tych. Tylko, że mi się wydaje, one są za długie te. Jak to zrobić? Będę musiała jakoś to podwinąć. Nawet jedną mam z 98 roku. To już bardzo dawno temu. Fajnie się udało. Ile kosztowały, to wam powiem na tym drugim kanale. Ale to była okazja. To była bardzo okazja. I ciut przed świętami, więc to też było fajnie. Że ciut przed świętami się takie coś udało kupić. Bywają też dzwonki z tej firmy, a to firma to jest taka, czyli Huchenreuta. Bywają też dzwonki i dzwonki też właśnie wychodzą co jakiś czas.
Ale na święta, nie? Na święta i wtedy są one wieszane na choince, bądź nie. Bądź można sobie je układać na przykład w witrynie, jak najbardziej. Także trochę tych 2, 4, 6, 8, 9 nawet widzicie. Tak mi się wydawało, że jest ich więcej. O. I jedna jest, one są bardzo podobne do siebie z tymi wstążkami, tylko te dwie są chyba troszeczkę inne, a ta reszta jest taka sama. Zobaczmy, jak my to teraz powiesimy, żeby to kurczę, bo one są bardzo długie. Żeby to głupio nie wyglądało, wiecie, o co chodzi. Tak sobie je zawinąć trochę. O. Bo jak jest za długi ten kabelek, chciałam powiedzieć, za długa ta jakby tasiemka, to potem to nie fajnie wygląda, ale ja sobie to tak pozawijam, widzicie? O, tak sobie pozawijam, żeby to było troszkę krótsze. Ja teraz wam włączę timelapsa, żeby było szybciej, bo się zanudzicie na śmierć przy tym, jak ja to będę robić. Gdzie jest moja klimaty? Tu u góry wsadziłam. Tak, moi drodzy, tak to wygląda. Miałam dołożyć do tego jeszcze są też takie ale się tłucze. Są też takie jajeczka od Villeroy Boch bodajże, ale są dużo droższe. Ogólnie dużo droższe i są też cięższe i większe. Te nie są takie ciężkie, więc spoko. Więc spoko. Pokażę wam jeszcze te jajka, które mam kupione wcześniej. A mianowicie te. Ale ja myślę, że one tu nie pasują razem. Są takie. Wiecie, one są chyba trochę za duże. I byłoby nabździane. Mam jeszcze takie marchewki, które nie mają zawieszek, więc nie bardzo idzie je powiesić. Ale muszę pomyśleć, może je powieszę jeszcze. Mam też takiego zająca. O, jego tu można by powiesić spokojnie. On nawet ma tutaj taką nitkę. Taki zając. Taki zając sobie niech tutaj wisi. Jako jeden. Jest biały, więc nie będzie przeszkadzał. Ani raził, bo te inne jajka są takie, wiecie, duże. Może powiesz, one by fajnie wyglądały, wiecie, na oknie, na tym. Na takich 3, na takich, na żyłce. O, to jest myśl. Na żyłce. Tak to wygląda. Muszę gdzieś spakować te opakowania, bo ich nie wolno wyrzucać. Ich nie wolno wyrzucać. One tu gdzieś mają jakiś numer, chyba nie? No mają numer roku 2002. To potem łatwo po opakowaniach je posortować. Wojtek się bawi zabaweczką. Nie bawi się. A jak nie bawi się? Nie bawi się. Będzie używany Gdzie? w Polsce. Opowiedz, co to jest, bo może niektóre kobiety nie wiedzą, co to jest. To wykrywacz metali. Mhm. I przypominam Taki. sobie dźwięki, jakie wydaje. Na złoto, na aluminium, na metal, na stopy różne. Widziałaś moją kolekcję? Cóż to jest? 200 zł.
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1974. PRL, o. 30 lat PRL. Albo tą. Cóż tu jest napisane? 1989, nie, 1939 do 89. 30 rocznica, nie, 50. rocznica wojny obronnej narodu polskiego. 500 zł. To możemy za to zakupy w Biedronce zrobić. W Dino. Dino? Ale no niech ci będzie w Dino. W Dino lepiej. Tak. 100 zł. I co to jest? Jadwiga. Królowa Jadwiga. No. Jeszcze medal okolicznościowy. Medal okolicznościowy. O, Jan Paweł II. 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. 78 rok. Proszę. I to jest ta, co wykopałem u nas na domku. 3 marki. 1922. No, to taki fajny, ale to taki już aluminium. Aluminium, tak. No. No i dobra. Złotko, żebyś nie mówiła, że obrączki mam jakieś metalowe. Złotko. No przecież sami je kupowaliśmy we dwójkę, więc jakby były byle jakie. Dobra, baw się. Moi drodzy, biorę się za bigos, ale chyba nie będę wam go pokazywać, jak go robię, bo bardzo długo się go robi. Naprawdę bardzo długo się go robi. Mam kupioną dużą kapustę, w zasadzie to małą, bo ona do tego bigosu się daje kilogram takiej, czyli kwaszonej. A ja mam 2 opakowania. Mam jedną taką, drugą taką mam, więc tak. I mam też koncentrat pomidorowy z Rewe, nie z Rewe, z Panyka. Mam 2 sztuki. Zobaczymy, chyba jedną dam, bo chyba przeważnie jedną daję. Mam też śliwki suszone z Panyka. Daję do bigosu zawsze, bo bigos jest dużo fajniejszy, dużo pyszniejszy. I co ja jeszcze mam? Mam kiełbasę, mam mięso wieprzowo-wołowe. Także zabieram się do roboty. W międzyczasie coś wam tam pokażę. Natomiast sam przepis jest bardzo długi, bardzo dużo się w nim działa. Pewnie spędzę tutaj czas co najmniej do wieczora. Jak będziecie chcieli konkretny przepis na ten bigos, to dajcie znać, to wam kiedyś nagram film, bo naprawdę ten przepis jest bardzo rozbudowany, natomiast bigos jest przepyszny. Przebrałam się, bo jednak do gotowania to tej bluzki bym nie chciała, żeby ją zniszczyć. Moi drodzy, mięso się już smaży. Takie fajne, one jest takie to trochę tłuszczem to przerastane i takie do bigosu jest najlepsze, bo jednak trochę tłuszczyku jest wskazane. Także będę sobie teraz, jak ktoś dzwoni, będę sobie teraz kroić kiełbasę podwawelską. Ostatnio zakupiony nóż. Bardzo dobry i bardzo ostry. Także fajnie, że go wzięłam. Ci, co są nowi tutaj na tym kanale, moi drodzy, może mnie trochę być gorzej słychać, bo się gotuje. Ci, co są na tym kanale krótko, bądź nie wiedzą, że ja prowadzę jeszcze jakiś inny kanał, a prowadzę kanał o starociach, o kupowaniu różnych starych rzeczy, antyków,
bądź rzeczy z drugiej ręki na plich targach, to właśnie mówię, że tak jest. W związku z tym czasami kupuję jakieś używane rzeczy. Tą rzeczą był właśnie jakiś czas temu taki nóż stary. Już nie pamiętam ile kosztował, ale jakieś niewielkie pieniądze. Z takim, widzicie, drewnianym trzonkiem. Taki stary nóż, ale jest bardzo ostry. Jak się go naostrzy, to matko święta. Trzeba uważać na palce. Nie wiem, kto produkuje kiełbasę podwawelską w Polsce, ale pewnie nie tylko ta firma. U nas w Normie jest do kupienia. W Normie? Tak, w Normie. Olewnik firma. Czy jest dobra? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Kupuję różną kiełbasę polską w różnych sklepach i przeważnie są całkiem smaczne, więc jakaś chyba nie jest bardzo wyjątkowa, taka w sam raz. Ale muszę sobie to zważyć, ile ja miałam tej kiełbasy dać. Teraz sobie sprawdzę. 400 gram. Czyli chyba nie całą, bo tu jest 400 gram. O. Także kroimy sobie. Tak, moi drodzy, zalane troszkę wodą, przyprawy, trochę cebuli i to ma się teraz troszeczkę podusić. Boczek i kiełbasę podsmażam na innej patelni, także już robimy. Tak, moi drodzy, tu w tym garku mam już ugotowaną, ale daję, może być trochę głośno, bo pochłaniacz działa. Tu jest ugotowana kapusta kiszona z grzybami suszonymi, w sensie takimi z lasu. Tu mi się gotuje kapusta zwykła. Jest troszeczkę masełka dane, wtedy nie kipi. Tak, a tu mi się gotuje mięso wołowo-wieprzowe do miękkości. Tu mam już pokrojone śliwki suszone, przygotowane koncentrat pomidorowy. Moi drodzy, koncentrat pomidorowy to jest właśnie ta kropka nad i. On robi całą robotę, albo prawie całą robotę. Im więcej go dacie, tym lepiej. I tu mam jeszcze pokrojoną kiełbasę pokrojoną razem z boczkiem. Mam troszeczkę resztę grzybów wsadziłam, po prostu miałam resztę pieczarek, więc sobie po prostu je dodałam. I one się już zrobią w bigosie później, bo pieczarki się bardzo szybko robią. Także to mi się jeszcze będzie robić 40 minut, bo dopiero postawiłam. Mięso też tak troszkę. Do kogo ty gadasz? Do Ciebie, nie do widzów. A co byś chciał? Buziaka. Buziaka byś chciał? Brudny jesteś. Oj, nikt nie patrzy. Jak nikt nie patrzy, widzowie patrzą. No coś ładnie pachnie. No, tu jest kapusta kiszona. Ta kiełbaska. Nie, to nie jest kiełbaska, to jest mięso. A gdzie jest kiełbaska? Kiełbasa już jest zrobiona. No to ona tak ładnie pachnie. No w ogóle ładnie pachnie, bo wiesz, jak bigos się robi, to... Tak, ale ty powiedz teraz widzom, czy ty ten bigos będziesz jadł. Tak, ale dopiero jak będzie zamrożony I odmrożone. i odmrożony. No, to już pewnie w domku, No, na miejscu. to jest najlepszy bigos. Tak, to prawda. Herbatę zrobię. O właśnie, zrobię herbatę. Tak, moi drodzy, kapusta już ta słodka mi się ugotowała. Dość długo się gotowała, chyba z pół godziny. I teraz tak. No tak, tylko tam mówię wam, tak wiecie, pi razy drzwi. Może trochę podobnie robicie, może robicie troszeczkę inaczej. Ja w każdym razie w tym momencie sobie, bo mam ugotowane to mięso, odcedzam kapustę słodką z wody. Tą wodę odlewamy i nie używamy jej. Wodę natomiast z kapusty kiszonej zostawiamy, bo ona ma takie, wiecie, wartości fajniejsze, bo jest kwaśna trochę. Zagotowuję ten bigos i dopiero jak zagotuję, to dodaję mięso. Koncentrat pomidorowy już dałam. I potem ten bigos musi się gotować przez jakiś czas, przez godzinę mniej więcej. Najlepiej by było, żeby jutro znowu się
przez godzinę pogotował, bo wiecie, im bigos jest częściej odgrzewany, tym jest lepszy, tak się mówi. Być może dodam jeszcze więcej koncentratu, bo koncentrat daje najlepszy smak. Tak mi też teściu mówił zawsze, że koncentrat to jest to właśnie ta kropka nad i. I miał rację. Także robię dalej. W zasadzie to poprzesypuję wszystko i będzie się robiło już w tym większym garze. Teraz wygląda, jakby się miało nie zmieścić, ale zawsze się mieści. Ja robię zawsze bigos z kilograma kapusty słodkiej i z kilograma kapusty kwaszonej. I zawsze mi to pasuje. On się jeszcze troszeczkę, wiecie, udepta, nie? Tak, moi drodzy, po jakiejś godzinie tak to wygląda. Pięknie wygląda. Jeszcze lepiej pachnie. Powiem Wam, że musiałam to niestety rozdzielić na 2 garki, bo jednak trochę było za dużo tym razem, chociaż zawsze mi się tak jakoś mieści w jednym, bo zawsze robię ten sam przepis i z tą samą ilością. Ale wydaje mi się, że poprzednim razem robiłam chyba z pół kilo kapusty kiszonej i być może tu jest ten szkopuł, tak zwany. Moi drodzy, dajcie znać, jak Wy robicie bigosy. Czy tak samo jak ja? Czy może inaczej? Czy może inaczej, bo wiecie, każdy bigos ponoć jest inny, nie? Także nie ma co się dziwić, że każdy bigos jest inny i pewnie każdy inaczej smakuje. Nawet na pewno. No, niech sobie jeszcze tutaj pyrka. Dzień dobry, moi drodzy, następnego dnia. Wybaczcie, że trochę jest tutaj ta płyta brudna, ale cały czas tu się gotuje. Właśnie wrzuciłam, musiałam niestety rozłożyć na 2 garki, bo zaczęło mi się jednak wylewać. Więc wrzuciłam trochę śliwki suszonej. Tutaj jeszcze muszę trochę wrzucić, do tego większego garka, więc sobie zaraz to pokroję. Tą śliwkę. Mój drogi, powiedz widzom dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę z rana, wybaczcie, jak jestem jeszcze nie ogarnięta. Kompletnie. Jesteśmy dzisiaj na czerwono obydwoje. Jakoś tak. Jesteśmy czerwoni. Powiedz widzom, co ty dzisiaj robisz? Wojtek ma taki swój wyjątkowy przepis. Jakaś jestem nieobudzona. Wyjątkowy przepis na... No na co? No, na bagietkę. Ja jestem jeszcze śpiąca. Ty mów do widzów. A co to wyjątkowy przepis? Po prostu bagietka czosnkowa, przekrojona. Dane dodatki i zapieczona w airfryerze. W niedzielę można sobie pozwolić, bo to trochę jest prawdopodobnie tuczące. Czemu tucząc? Jedna bagietka na ciebie? No bo jest ser, jest bagiet. Rozwala mi się to wszystko. Na 12 minut i 180 stopni. A teraz mamy już gotowe. No to moi kochani, smacznego. Będzie ona tu. Masz głodomorka. Chodź. Głodomorka masz. Co tu jest? No, kiełbasę to by wyciągła z tego zaraz. Tak. Ale to sałatkę to ja też lubię. Bo to stoningowałem jeszcze troszkę. Sałatka Kolesław.
Żeby nikt mi nie zarzucił, że to jest niedietetyczne. Dobra. Zabieramy się. Smacznego. Smacznego. Co tu się dzieje z tym bigosem? Co tu się dzieje z tym bigosem? Dodałam te. Ale męczę Was z tym bigosem w tym odcinku. Ale będzie pychotka. Będzie pychotka. Będzie co zamrozić i wziąć do Polski. Jest jeden. Potem je zmieszam razem, bo tu już jest, o, już się zrobiło miejsce. Już się udeptał. O. Jak pięknie. Tak, myślę, że ja już mogę nawet przesypać, chociaż łatwiej mi się to miesza, jak są w dwóch garkach. Niech sobie jeszcze to pyrka. Do później. Tak, moi drodzy, dopiero co Wam mówiłam, że nie wiem, czy będą piewonia kwitły. W zeszłym roku nie kwitły, ale zobaczcie, właśnie odkryłam. Te jeszcze nie są tak daleko, ale zobaczcie te. Mają pączki. Gdzie tutaj pyska wsadzasz? Gdzie tutaj pyska wsadzasz? Ha? Ty też chcesz popatrzeć? Ty też chcesz popatrzeć, nie? Pewnie. Jesteś ciekawa. Ciekawa, jeszcze powiedz ciekawa. Zobaczcie, raz i dwa. Trochę, aha, tutaj obok są też jeszcze inne. Tutaj. Tylko czemu tak, te takie małe, a te takie duże? Nie wiem. Ale będą różowe. Fajnie. Fajnie, Maja, nie? Fajnie. Dawaj, nie sznupaj tam, nie sznupaj. Nie sznupaj tam, ty myszko mała, ty moja. Kochana. Kochana myszka. Jestem kochana, nie? Kochana myszka. Maja, patrz! Mamy drugiego pieska! Jaki drugi piesek ładny! Tyle kudłów. Ale jak ładnie ułożyłeś, jaka zgrabna. Aha. Maja, kto to jest? Kto to jest? Kto to jest, ogonek macha? Nie, ona wie, że to jej kudły. Nie da się nabrać. Ale jeszcze już rozmieszałaś to. Jeszcze co chciałam powiedzieć, jeszcze muszę ją troszkę poprawić. Ale zobaczcie, jaka zgrabniutka. Jeszcze łapy troszeczkę skrócić, Tak, bo... ale to z nożyczkami. Mhm. Tak, można posprzątać drugiego pieska. Chyba że chcesz go wziąć na smycz i wejść z nim na dwór. Nie! Nie chcesz? Tobie go dam. A mi go dasz?